Oni podrzucali na przykład pod tory kogoś, awantury i takie sprawy, nie? W tym mieszkaniu mieszkał taki typek, u którego znaleźli ciało, bo zadźgał kolesia za kiełbasę, nie? Dudziarska. Osiedle grozy wybudowane na początku lat 90. Miało służyć rodzinom po wyrokach eksmisyjnych. Nie było to przyjemne miejsce, bez centralnego ogrzewania czy dobrego połączenia komunikacją miejską. Budynki leżą na istym odludziu. W sąsiedztwie znajduje się spalarnia śmieci, więzienie dla kobiet oraz zakład naprawczy taboru kolejowego. O tym miejscu krąży wiele legend. Tutaj dochodziło do awantur czy nawet morderstw, które były na porządku dziennym. Z czasem mieszkania zaczęli przejmować bezdomni, co było nie lada problemem dla mieszkańców oraz miasta. W tym filmie wraz z Mateuszem, byłym mieszkańcem tego osiedla, zajrzymy do jednego z bloków. Dobra, jest git, no. Dobra, ale możemy w sumie iść tu, tylko nie wiem, czy kogoś zaraz nie spotkamy. Wiesz? Ale mam nadzieję, że... Ale tutaj to się dzieje, kurna. Widać. Ty patrz, to jest w ogóle list do kogoś. No, tam sobie znajdziesz takich dużo. Do jakiegoś Roberta z M-Banku. Nie wiem, lewo, prawo. A to nie wiem, no. Możemy zacząć już z tej strony tak naprawdę. Znałeś jakichś ludzi, którzy tutaj mieszkali? No. No bo w sumie domyślam się, że tak, ale wiesz, tak... Ale obiekt... Chodź, powiem ci ciekawą, fajną sytuację. No dawaj. Chodź. Jak różowo. W tym mieszkaniu mieszkał taki typek, u którego znaleźli ciało, bo zadźgał kolesia za kiełbasę, nie? Za pęto kiełbasę, bo mu zjadł. I go zabił, nie? Bo popili, wiesz, zaprosił. Masakra, I zabił go za pęto kiełbasy. No to powiem szczerze, nieźle się działo. O kurna, ile gazet. No. A to ktoś sobie robił kolekcję z gazet? Czy wiesz co, nie wiem, mi się wydaje, że to był taki ala dywan z gazet, nie? No. Gazeciany dywan. O, tu jest dosyć ciekawy. Tak zwane podwójne drzwi. Wiesz, najpierw z tego... Tu jest dosyć ciekawie, nie? O kurna, ile tu jest rzeczy. No. I powiem ci, że ludzie tego nie pozabierali. Ale to wiesz co, ogólnie czy bardzo często się zdarza, wiesz, już nawet nie mówiąc tylko o tym miejscu, ale ogólnie, że zawsze jest pełno gratów. Ale widać, że ktoś to przegrzebywał, to jest tuner satelitarny nawet. No. Cyfrowego Polsatu. Dobra, chodźmy może na jakieś wyższe piętro. Ej, tu jest nawet tak ładnie. No niektóre masz odnowione, powiem ci. Takie... O, peralgina. Termohot. No to jak będzie nas brało jakieś chrupsko, no to, to możemy sobie zaparzyć, no. No zobacz, tu masz jeszcze kafelki nawet. I to całkiem w dobrym stanie. Tak, aneks kuchenny po prostu był. I ruskie fajki. No, a jakie dobre one były. Była tutaj w ogóle jakaś akcja, że były jakieś morderstwa i... Było, naprawdę jest, jakbyś to zliczył, to tak jak mówiłem, na urbexach było ich może z 11, nawet więcej. Ja pierdzielę. Ale to w sensie to sąsiedzi między sobą się kłócili, czy jak to było? Nie, wiesz co, tutaj było coś takiego, że oni podrzucali na przykład pod tory kogoś, awantury i takie sprawy, nie? Kurno. No ile tu jest gratów, ale tam tak śmierdzi, że to bym się tam nie zapuszczał. Nie wiem jaki to jest ogólnie numer, bo w jednym z tych numerów moja ciotka mieszkała. To musiałbyś pewnie raczej skojarzyć po wyglądzie mieszkania. Nie, 50 coś to był numer, wiesz? Zaraz zobaczę kto tu mieszkał. Nie, to nie moja ciotka. Miejscem będę i nie zginę. To jeszcze w nawiązanie w sumie do tych akcji tutaj. Ej, a to jest dalej przejście na tą drugą część. Tak. O kurna. Ciekawe, nie? Że tak o, jak żeś... Wejście sobie na dach. A, bo tu już tak szybko doszliśmy. No tak, bo to są... No tak, no tego nie ogarnąłem. No jakby tu masz 3 piętra, nie? Szkoda, że do mojego bloku się nie da wejść.
W sumie jakby dobrze poszukał, to by znalazł. No jakby to obejść może. Służewiec. Ty, bo to jest tak. Bo to jest łazienka. Kuchnia, w ogóle pudełko po laptopie, Lenovo. Ile lat tutaj tam mieszkałeś na tym osiedlu? W sensie od zawsze? Wiesz co, prawie 18. Z 13 lat, może 14-15, coś takiego, nie? Jakby to tak dobrze policzył. Bo 3 lata temu byłem ostatnim lokatorem, który tu mieszkał. O kurczę, czyli cała ta akcja, jak już, że tak powiem, wszystkich wyrzucali stąd. Tak. Kurno. O, nawet mentosy. Ciekawe do którego roku. Nie wiem, ale na pewno przeterminowane. Telewizor oczywiście, ten miedziucha jest zabrana. Zabrane oczywiście, to jakby inaczej. Bo tu masz drugą jakby klatkę już, nie? Tu masz przejście na drugą klatkę. Ale też ile tutaj gratów nam wyrzucali. 80 kg prawie waży. No, Hooligans 2. No, ale jakie tu rzeczy stare znajdziesz, człowieku. No. Nie dość, że gry stare, to jeszcze płyty. O! To była najfajniejsza zabawka tego osiedla. Od jakiegoś czegoś zdalnie sterowanego. Samochodziku zdalnego. No. Jak pan żeś tu wlazł? Normalnie oknem. Czyli też nie wiesz, o co chodzi z tym. To jest nazwa profilu. Teraz to jest tutaj cisza. Aktualnie tak. Uwaga na głowy. O! Zalało. Dobra, to ja tylko o tablicę się... Czekaj, to przestawię z przejścia może od razu. O, dobra. Jakiś portfel leży w ogóle. Jestem ciekaw, o co chodzi z tą świeczką, która tam stoi, tym zniczem. Wiesz co, mi się wydaje, że tu ktoś gdzieś miedź wyrywa, wiesz? Ale... I sobie ktoś światełko włączył. Po prostu. O patrz, giwerę znalazłem. Plastikowa klamka. Tak. O, to takie ładne drzwi do jakiegoś tego... O, jaki warsztacik tutaj jest, kurczę, Tak, blady, tu znajdziesz tego dużo. I pewnie odwrotnie. Kolejny VHS. O! Miałem kiedyś taką ładowarkę do akumulatorków, tylko że szara była. Pełno kaset VHS. Randka z nieznajomą. To ciekawe, czy to jest tytuł filmu, czy to jest jakieś prywatne nagranie. To jest nienapisane. Opuszczamy Dudziarską. Dzięki Mateusz za oprowadzenie, zapraszam na jego Instagrama, link w opisie. Dziękuję również moim wspierającym i dzięki wielkie Urbex History za przebitki z drona. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie na temat tego miejsca i w jaki sposób można by zaadaptować takie osiedle. Dajcie znać, czy oglądaliście do końca, dodając hashtag GoUrbex. W następnym odcinku odwiedzę pewną elektrociepłownię. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał i pamiętajcie o dzwoneczku. Do zobaczenia, cześć!